W dzisiejszych czasach wiele osób zastanawia się nad etnogenezą pochodzenia Słowian. W środowisku naukowo-historycznym trwa od dawna o to spór. Zwolennicy teorii alochtonicznej twierdzą, że byliśmy prostym i zacofanym ludem, który na dzisiejsze ziemię przybył w V-VI wieku z terenów bagiennych Dniepru i Prypeci. Natomiast zwolennicy teorii autochtonicznej twierdzą wręcz przeciwnie, że na tych ziemiach jesteśmy dłużej niż nam się wydaje i wcale nie byliśmy aż tak prostym ludem. W dzisiejszym filmie postaramy się przybliżyć tę sprawę bliżej. Jako ucznia profesora Kosyny, germanizowanego Mazura, który był wielkim pangermanistą, specjalnie mnie korciło, żeby sprawdzić jego teorie, które były silnie podbudowane politycznie. Autochtoniczna teoria pochodzenia Słowian zakłada prakolebkę tego ludu w dorzeczu Odry i Wisły, a tezę tę popierają wyniki wielocechowych analiz antropometrycznych materiału szkieletowego oraz DNA. Na wschodzie, w dorzeczu Dniepru, Dniestru lub Prutu lokują pierwotne siedziby Słowian zwolennicy poglądu alochtonicznego, a potwierdzeniem tego mają być dowody językoznawcze oraz archeologiczne. Oficjalna dziś nauka opiera się właśnie na teorii alochtonicznej, która mówi nam w prostym rozumowaniu, że kolebką Słowian są tereny bagien Dniepru i Prypeci, czyli kraina geograficzna leżąca głównie na terytorium obecnej Białorusi i Ukrainy. Według tej teorii w okresie V-VI wieku ziemie dzisiejszej Polski były całkowicie wyludnione, a Słowianie zajęli te tereny, które były spustoszone głównie przez najazdy Hunów. W toku wielkiej ekspansji Słowian o skali porównywalnej z wcześniejszą o 2 stulecia wielką wędrówką ludów germańskich zajęliśmy ziemię aż do lewego brzegu Łaby. Twórcą tzw. teorii alochtonicznego pochodzenia Słowian był niemiecki archeolog profesor Gustav Kosina, który był zgermanizowanym Mazurem z pochodzenia. Swoją teorię ogłosił w 1895 roku na zjeździe niemieckiego Towarzystwa Antropologicznego w Kassel. Sam Kosina włączył ją w służbę niemieckiej idei narodowej, która miała uzasadniać terytorialne roszczenia Niemiec wobec ziem zamieszkanych przez Czechów i Polaków. Wychodząc z tego założenia uważał, że ziemie te należą się Niemcom, spadkobiercom starożytnych Germanów. Uczniowie Kosiny, tacy jak profesor Hans Schleif, wówczas Obersturmbannführer SS, podlegający bezpośrednio Heinrichowi Himmlerowi, prowadzili prace badawcze w Biskupinie, które miały udowodnić germańskie pochodzenie osady. Przed wybuchem II wojny światowej badania były też prowadzone w Wolinie, ponieważ próbowano udowodnić, że wczesnośredniowieczny Julin był także germański. Przeciwko teorii Kosiny mocno występował jego były student, twórca teorii autochtonicznej, polski archeolog Józef Kostrzewski, za co dostał się na listę wrogów III Rzeszy. Po przegranej przez Polskę kampanii wrześniowej na Uniwersytecie w Poznaniu pojawili się archeolodzy w mundurach SS. Profesor Kostrzewski tylko dzięki pomocy przyjaciół oraz szybkiej ucieczce zdołał ocalić życie. W czasie okupacji ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w Burzynie pod Tuchowem oraz w Zarzeczu, ponieważ tropiło go gestapo. Kostrzewski, choć odrzucał niektóre rasistowskie założenia Gustafa Kosiny, przejął kilka jego podstawowych tez, w tym identyfikację zasięgu określonej kultury archeologicznej z zasięgiem wspólnoty etnicznej. Teoria autochtoniczna Kostrzewskiego z roku 1913 jest koncepcją tłumaczącą pochodzenie Słowian od ludu prasłowian, utożsamionego z twórcami kultury łużyckiej. Według tej teorii prasłowianie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Polski już w epoce brązu. Teoria ta została poparta przez archeologów takich jak profesor Konrad Jażdżewski, profesor doktor habilitowany Witold Hensel czy też profesor Lech Leciejewicz. Teoria również była popierana przez antropologa Jana Czekanowskiego, a nawet przez językoznawców takich jak profesor Tadeusz Lech Spławiński i profesor doktor habilitowany Mikołaj Rudnicki. Jako ucznia profesora Kosyny, germanizowanego Mazura, który był wielkim pangermanistą, specjalnie mnie korciło, żeby sprawdzić jego teorie, które były silnie podbudowane politycznie. I oczywiście okazało się do niebawem, że on tendencyjnie głosi pewne te twierdzenia, które są sprzeczne z faktami. Wszędzie widział Germanów, ci Germanie byli najgenialniejszymi w ogóle ludźmi z czasów przedhistorycznych i właściwie wszędzie narzucali swoją wysoką rzekomo kulturę.
Teoria profesora Józefa Kostrzewskiego była bardzo zwalczana przez zwolenników szkoły alochtonicznej, m.in. przez profesora Jana Rozwadowskiego oraz przez przedstawicieli tradycji badawczych Krakowskiej Szkoły Archeologii Historycznej uformowanej przez profesora doktora habilitowanego Kazimierza Godłowskiego. Uczeni ci nadal kontynuowali narrację propagandowej nazistowskiej teorii Gustawa Kosiny. W 2000 roku w Polskiej Akademii Nauk zorganizowano nawet swoisty okrągły stół alochtonistów i autochtonistów. Część zaproszonych prelegentów w ogóle się nie stawiła, inni zaś nie zgodzili się, by ich teksty ogłoszono drukiem wspólnie z referatami przeciwników. Spór, powstały ze względu na brak porozumienia pomiędzy badaczami poszczególnych dziedzin, wywołał, że żadna z teorii etnogenezy Słowian nie posiada zdecydowanej przewagi w ogóle środowiska naukowego. Ze względu na przedawnienie wielu metod badawczych, m.in. typologii, stosowanej przez archeologów, można posunąć się o stwierdzenie, że teoria alochtoniczna musi ustąpić miejsca nowoczesnej i możliwej do udowodnienia teorii autochtonicznej. Jednym z argumentów alochtonistów są wyniki badań archeologicznych, gdzie przypisuje się Słowianom prymitywne wyroby z ceramiki, ubóstwo ozdób, części stroju, narzędzi, broni i wszelkich wyrobów metalowych. Z kolei autochtoniści wychodzą z założenia, że na podstawie badań archeologicznych nieuprawnione jest formułowanie jakichkolwiek wniosków w kwestii pochodzenia Słowian, ponieważ nie można postawić znaku równości między kulturą archeologiczną a etniczną. Obecnie coraz więcej archeologów przyznaje, że w przypadku Słowian kultura archeologiczna niekiedy nie nadaje się nawet do wyodrębnienia warstw społecznych, a co dopiero charakteryzowania grup ludzi. Tak więc badania archeologiczne ograniczają się głównie do analizy typologicznej wytworów i śledzenia zmian granicy sfery występowania typów bądź stylów przedmiotów materialnych, ale i również przerw w rozwoju ich stylu, które według alochtonistów mają rzekomo reprezentować przerwanie ciągłości populacji, a więc grup etnicznych. Odwołajmy się zatem do wykopalisk. Tu przedmiotem badań nie są dwuznaczne zapiski, ale konkretna materia, czyli ceramika, ozdoby metalowe lub sposób grzebania zmarłych. Archeolodzy zwykli uważać, że tam, gdzie wykopano garnek w typie praskim, czyli ręcznie lepione, nieozdobione naczynie, lub tam, gdzie doszukano się śladów po kwadratowej półziemniance z paleniskiem w jednym z kątów, tam na pewno mieszkali Słowianie. Dla tych badaczy kolejne obszary zasięgu słowiańszczyzny wyznaczają owe garnki i półziemnianki, ale przecież ludzie mówiący w tym samym języku mogli żyć w skrajnie różnych kulturach materialnych. W tej kwestii autochtoniści podkreślają największy błąd w myśleniu, wpajany przez wielu archeologów, że jednolitość tzw. kultury materialnej decyduje o przynależności etnicznej. To tak jakby archeolodzy za kilka tysięcy lat dokopali się naszych czasów i stwierdzili, że w latach 60. i 70. XX wieku na naszych terenach żyła kultura odbiorników tranzystorowych, a po 50 latach doszło do gwałtownej migracji, bo zamieniła ją na tym samym terenie inna grupa etniczna nazwana kulturą smartfonów. Kolejnym argumentem zwolenników teorii alochtonicznej są źródła pisane. Tutaj najczęściej brane są pod uwagę bardziej dokładniejsze informacje z kronik z późniejszych czasów, choć pierwsze pisemne wiadomości o Słowianach pochodzą dopiero z VI wieku. Jordanes wspominał około 550 roku o Sklawenach, że wywodzą się z ludów, które rozsiadły się na obszarach poczynając od źródeł rzeki Wisły. Tej samej nazwy użył też tworzący w zbliżonym czasie Prokopiusz z Cezarei. On jednak nie opowiadał o dalekim i mało znanym ludzie, ale o masowym napływie Słowian na Bałkany, który stanowił coraz większy problem dla cesarstwa. Doszukiwanie się wiedzy w starszych kronikach komplikuje fakt, że w źródłach słowiańscy praprzodkowie mogą występować pod zupełnie innymi nazwami. Gerard Labuda, zestawiając najstarsze źródła pisane, w których można doszukiwać się śladów Słowian, w swojej książce Słowiańszczyzna starożytna i średniowieczna, Anatologia tekstów źródłowych, powołuje się na dzieła Corneliusa Neposa. Przytacza tam wzmianki o tajemniczym ludzie Indów, którzy zostali zapędzeni burzami morskimi w ujście Renu. Wymienionych tu Indów niektórzy badacze identyfikują z Windami Wenedami, czyli Słowianami nadbałtyckimi, drudzy zaś z autentycznymi Indami Hindusami. Lecz nie Indowie jednak wzbudzają najwięcej emocji wśród badaczy źródeł, a wzmiankowani Wenedowie. Nazwa ta pojawia się też u Pliniusza Starszego w dalszych księgach historii naturalnej podczas opisywania północnej Europy. Wenedowie wraz z armatami mają według niego zamieszkiwać ziemię aż do Wisły. Wenedowie pojawiają się również u Tacyta w kronice o pochodzeniu i położeniu Germanii.
Rzymski historyk wyraźnie podkreśla, że waha się, czy plemię to zaliczyć do Germanów, czy Sarmatów. Pisze, że raczej jednak należy ich do Germanów zaliczyć, ponieważ budują stałe domy, noszą tarczę, lubują się w pieszych marszach i chyżości. Podsumowując analizę źródeł historycznych, można dojść do następujących wniosków, że starożytni Rzymianie nie znali Słowian, przynajmniej nie pod tą nazwą, a w opisach Tacyta nie są charakteryzowani jako prymitywny lud. W późniejszych źródłach dowiadujemy się, że w VI wieku Słowianie z niejasnych powodów podjęli olbrzymie dzieło kolonizacji sporej części Europy, lecz ani Jordanes, ani Prokopiusz nie wspominają o migracji Słowian nad Dunaj, co świadczyć może o tym, że obaj uznawali ich za ludność zasiedziałą na terenach granicznych cesarstwa na początku VI wieku. W tym przypadku przewagę mają alochtoniści, opierając się na dokładniejszych późniejszych kronikach, lecz jeśli odniesiemy się do starszych źródeł, to autochtoniści śmiało mogą kontynuować spór w kwestii pochodzenia Słowian. Dzisiaj metody stosowane do odnalezienia prakolebki Słowian są różnorodne. Należy do nich nie tylko archeologia, ale i źródła pisane, antropologia, paleontologia, biologia molekularna oraz językoznawstwo. Zasadniczym problemem jest obiektywacja interpretacji wyników badań, do czego kluczem jest ujęcie populacyjne oraz przyłożenie większej wagi do metod statystycznych stosowanych w najnowszych pracach antropologicznych. Postępy, zwłaszcza w zakresie badań genetycznych i antropologicznych, rzuciły zupełnie nowe światło na historię zaludnienia ziem polskich. Teoria alochtoniczna, która jeszcze przed dekadą była na wielu uczelniach wykładana niczym dogmat, teraz budzi bardzo poważne wątpliwości. Jak podkreśla profesor Janusz Piątek, antropolog i bioarcheolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, liczne analizy materiałów szkieletowych nie potwierdziły twierdzeń o nagłym, ogromnym przyroście demograficznym w V-VI wieku, który mógłby popchnąć mieszkańców do rzeczy Dniepru i Prypeci do ekspansji. Co więcej, badania szczątków średniowiecznych mieszkańców poszczególnych części Słowiańszczyzny i obszarów ziem Polski wykazały wyraźne różnice w budowie szkieletu w cechach biologicznych. Zdaniem profesora Piątka, z biologicznego punktu widzenia wytłumaczenie tego stanu rzeczy jest tylko jedno. Słowianie musieli zamieszkiwać poza rzekomą kolebką o wiele dłużej niż od V-VI wieku. W efekcie społeczności zdążyły zaadaptować się do lokalnych warunków środowiskowych. Do jeszcze ważniejszych i wprost wywrotowych wniosków doprowadziły jednak porównania populacji średniowiecznej Polski z ludnością żyjącą na tych samych ziemiach w czasach starożytnego Rzymu. Na przełomie XX i XXI wieku pojawiła się możliwość badania nie tylko DNA osób żywych bądź niedawno zmarłych, ale i też tak zwanego DNA kopalnego, pobieranego ze szczątek liczących nawet tysiące lat. Analiza próbek z kilkudziesięciu szkieletów potwierdziła, że na ziemiach polskich istnieje ciągłość pewnych linii genetycznych, przynajmniej od okresu rzymskiego do współczesności. W 2012 roku poznańska specjalistka dr Anna Juras podkreśliła, że ustalenia mają charakter wstępny. Także kolejne analizy porównujące antyczny materiał genetyczny z DNA obecnej populacji różnych krajów Europy wykazały jednak, że to współcześni Słowianie zachodni mają profil mtDNA, który jest najbardziej podobny do występującego u dawnych mieszkańców Europy Środkowej. Badania z zakresu antropologii doprowadziły do podobnych wniosków. Według najnowszej pracy profesora Piątka, opublikowanej w 2020 roku, należy sądzić, iż mamy do czynienia z biologiczną ciągłością zasiedlenia na obszarze zajmowanym przez Słowian zachodnich i Słowian wschodnich, przynajmniej od czasów rzymskich. Dla naszych terenów najważniejsze obecnie są badania profesora Tomasza Grzybowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Profesor Grzybowski potwierdził teorię autochtoniczną dzięki wynikom uzyskanym w trakcie tych badań. Naukowcy z Bydgoszczy ustalili, że najstarsi genetyczni przodkowie Słowian zamieszkiwali nasze tereny co najmniej 7000 lat temu. Na tej podstawie profesor uważa, że osadnictwo na terenie Polski istniało nieprzerwanie od co najmniej epoki brązu. Z tego powodu twierdzi też, że przemiany kulturowe, które dokonały się pod koniec okresu wpływów rzymskich, niekoniecznie musiały wiązać się z masowymi migracjami lub zmianami demograficznymi. Twierdzenia o nagłej olbrzymiej wędrówce Słowian nie wytrzymują krytyki. Podobnie nie da się już dłużej twierdzić, że dopiero w V wieku nasi przodkowie przybyli na od dawna niezamieszkałe ziemie polskie, ponieważ prawdopodobnie nie było żadnej wielkiej pustki osadniczej. Nasi przodkowie mogli żyć nad Wisłą wiele tysięcy lat temu i dzisiaj wydaje się, że rzeczywiście żyli.
Trudno jednak nazwać ich Słowianami czy Prapolakami, jeśli mieli zupełnie odmienną od naszej kulturę, posługiwali się inną mową, żyli w myśl norm i warunkach zupełnie niezwiązanych z tymi, które cechowały później słowiańszczyznę. Wygląda na to, że i tak tezy allochtonistów stopniowo odejdą do lamusa. Nowe ustalenia nie oznaczają jednak, że rację mieli autochtoniści, ponieważ ci pierwsi bronią się argumentem, że ciągłość zaludnienia nie jest równoznaczna z ciągłością kultury, a DNA nie jest wyznacznikiem istnienia określonej cywilizacji. Genetyka jest w stanie zweryfikować skrajne koncepcje etnogenezy Słowian, choć trzeba zaznaczyć, że genetyka, jako nauka należąca do dziedziny nauk przyrodniczych, nie rozstrzyga kwestii kulturowych, jak i kwestii językowych. Badania genetyczne i antropologiczne nie mogą zamknąć dyskusji o genezie Słowian. Mogą być jednak dobrym pretekstem, by sprowadzić temat na właściwy tor i rozprawiać o tym, kiedy oraz w jakich warunkach zrodziła się słowiańska tożsamość. W wielkiej dyskusji, która od prawie wieku wstrząsa polską nauką, wciąż trwa spór pomiędzy zwolennikami teorii autochtonicznej a zwolennikami teorii allochtonicznej. W ostatnich latach to autochtoniści zyskali znaczną przewagę i najnowsze techniki badań są po ich stronie. Mentalność allochtonistów wpływa, że stoją murem za swoją teorią, która wpajana była im przez długie lata. Potrzebujemy jeszcze wielu lat, aby obie strony sporu doszły do wspólnego porozumienia, ale aby do tego doszło, należy porzucić przestarzałe techniki, zmienić mentalność grup akademickich i stanąć pomiędzy stronami, a najważniejsze, nabrać dystansu do starej teorii allochtonicznej, która ma swoje fundamenty w nazistowskiej ideologii stworzonej przez Gustafa Kosinę. Z nowych badań coraz wyraźniej wynika, że nasi przodkowie zamieszkiwali nad Wisłą nie nawet od setek, ale od tysięcy lat. To jeszcze jednak nie oznacza, że byli oni Słowianami, choć śmiało możemy użyć nazwy hipotetycznej jako prasłowianie, czyli przodkowie Słowian.